Dynastia Wazów rządziła w Rzeczypospolitej przez 81 lat. Ostatnim jej przedstawicielem był król Jan II Kazimierz Waza. Wraz z Mateuszem Śliwińskim z kanału Bliżej Historii przygotowaliśmy dla Was po 5 mało znanych faktów z życia Jana Kazimierza. Jan Kazimierz rządził w burzliwych latach XVII wieku. W dziejach Rzeczypospolitej to okres wojen domowych z kozakami, potopu szwedzkiego i wojen z Rosją. Zapraszam, poznajcie 5 faktów i ciekawostek z życia ostatniego króla z dynastii Wazów. Zaczynajmy. Numer 5. W 1643 roku Jan Kazimierz wbrew woli króla Władysława IV wyjechał do Włoch, gdzie rozpoczął nowinacjat w jezuickim klasztorze w Loreto. Po 3 latach został mianowany kardynałem w maju 1648 roku przez papieża Innocentego X, ale nigdy nie przyjął święceń kapłańskich ani nie pełnił funkcji kardynalskich. Kiedy jego starszy brat Władysław IV Waza zmarł w 1648 roku, Jan Kazimierz zrzekł się godności kardynalskiej i wrócił szybko do Polski, by objąć tron po zmarłym bracie, zostając królem Janem II Kazimierzem Wazą. Rezygnacja z kardynalatu pozwoliła mu na małżeństwo i pełnienie roli władcy świeckiego. Poślubił Ludwikę Marię Gonzagę, wdowę po zmarłym bracie. Numer 4. Reformacja monetarna. Za jego panowania próbowano przeprowadzić reformę monetarną, wprowadzając tzw. boratynki, czyli miedziane monety o niskiej wartości, co miało ustabilizować gospodarkę po wojnach. Mimo tych wysiłków reforma finansowa Jana Kazimierza miała ograniczone sukcesy. Masowa emisja boratynek doprowadziła do inflacji i deprecjacji wartości pieniądza. Choć reforma miała pewne pozytywne efekty, nie zdołała w pełni ustabilizować finansów państwa, które pozostawały w trudnej sytuacji aż do końca panowania Jana Kazimierza. Numer 3. Przyszły król Rzeczypospolitej trafił do więzienia. W roku 1638 Jan Kazimierz wyjechał do Wiednia. Habsburgowie zaproponowali mu, by został naczelnym admirałem hiszpańskiej floty oraz wicekrólem Portugalii, wówczas zależnej od Hiszpanii i połączonej z nią unią personalną. Kiedy w 1638 roku podróżował statkiem do Hiszpanii, został zatrzymany na francuskim wybrzeżu na polecenie kardynała Richelieu, wszechmocnego premiera króla Ludwika XIII. Hiszpania i Francja były wtedy w okresie wojny 30-letniej. Rzeczpospolita w tej wojnie opowiedziała się po stronie katolickiej Hiszpanii. Jana Kazimierza oskarżono o szpiegostwo. W maju 1638 roku trafił do celi na zamku Salon. Interwencja króla Władysława IV nie przyniosła rezultatu. Papież zorganizował próbę odbicia z więzienia, ale sprawa się wydała, a Wazę przeniesiono do lepiej strzeżonego zamku. Dopiero w lutym 1640 roku strona polska w końcu wyjednała u Richelieu zgodę na uwolnienie Jana Kazimierza. Ten musiał zadeklarować, że nigdy nie będzie walczył z Francją, a Rzeczpospolita nie pozwoli na zaciąg najemników do walki z Francuzami i ich sojusznikami. Abdykacja. Jan Kazimierz był jedynym polskim królem, który dobrowolnie zrzekł się tronu i abdykował. Jego abdykacja miała miejsce 16 września 1668 roku. Co do niej doprowadziło? Na pewno trudna sytuacja polityczna. Rzeczpospolita była osłabiona przez długotrwałe konflikty i wojny, które zrujnowały kraj gospodarczo i wyczerpały jego zasoby ludzkie i materialne. Nieudane reformy. Jan Kazimierz podejmował próby reformowania państwa, zwłaszcza finansów, jednak napotkał silny opór ze strony szlachty i magnaterii. Król musiał zmagać się z silną opozycją wewnętrzną, która podważała jego władzę. Trudności osobiste. Śmierć żony królowej Ludwiki Marii Gonzagi w 1667 roku była dla Jana Kazimierza ogromnym ciosem. Jej śmierć pozbawiła go ważnej sojuszniczki i wsparcia politycznego.
Jan Kazimierz był zmęczony nieustannymi konfliktami i trudnościami w rządzeniu. Jego wysiłki na rzecz reform i stabilizacji kraju napotkały na opór, co prowadziło do jego zniechęcenia. Po rezygnacji z tronu wyjechał do Francji i zamieszkał w klasztorze, którego został opatem. Numer 1. Po jego śmierci ujawniono testament, który zawierał informacje dotyczące pochówku jego ciała. Na Wawelu spoczywa ciało króla Jana II Kazimierza Wazy, natomiast jego serce złożone jest w kościele Saint-Germain-de-Paris w Paryżu, gdzie powstały okazały nagrobek autorstwa Gaspara i Baltazara Mercy, braci nadwornych rzeźbiarzy króla francuskiego. To jeszcze nie koniec ciekawych faktów z życia Jana Kazimierza. Zapraszam Was na kanał Mateusza Śliwińskiego Bliżej Historii, gdzie poznacie kolejne 5 ciekawych faktów z życia Jana Kazimierza, ostatniego polskiego króla z dynastii Wazów. Link do filmu Mateusza Śliwińskiego z kanału Bliżej Historii znajdziecie w opisie poniżej. Zapraszam.